Dzień dobry kochani, mam na imię Aneta i jestem dietetykiem. Miło mi Was widzieć na moim kanale Butik Diet. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam ziołolecznictwo oraz suplementację w regulowaniu cukru we krwi. Zaczynamy. Podstawą w chorobach metabolicznych, które wpływają na poziom glukozy, czyli np. cukrzyca, insulinooporność, jest oczywiście dieta oraz regularne posiłki, dbanie o prawidłową masę ciała oraz aktywność fizyczna. O diecie w cukrzycy wspominałam już w odcinku wcześniejszym, który znajdziecie na moim kanale. Ale jeśli mówimy o ziołach lub suplementach, które mają wspomóc w regulacji gospodarki węglowodanowej, to są to po pierwsze cynamon. Inaczej można powiedzieć, że jego kora, dlatego że zawiera ona olejki eteryczne, takie jak przede wszystkim aldehyd cynamonowy i on będzie wpływał właśnie na poziom glukozy, jak również będzie stymulował proces powstawania enzymów. Cynamon występuje naturalnie pod postacią przyprawy, ale możemy też go kupić pod postacią suplementu w kapsułkach. Ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy powstaje w wyniku fermentacji jabłek i wiele składników odżywczych zawartych właśnie w occie jabłkowym pomaga leczyć zarówno cukrzycę poprzez optymalizację wydzielania insuliny, jak i kontrolę poziomu cukru we krwi. Można go kupić w sklepie, ale też możecie go przygotować samodzielnie. Oczywiście wtedy macie pewność, że jest on w pełni naturalny i nie zawiera żadnych konserwantów. Ocet jabłkowy możemy też kupić pod postacią suplementu w kapsułkach. Berberyna. Berberyna to związek należący do grupy alkaloidów. Jej główne działania polegają na przyspieszeniu metabolizmu. Jest bioaktywną substancją, którą pozyskać można z różnych części roślin, czyli np. z liści, z kory bądź z korzeni. Znalazła ona zastosowanie w insulinooporności, jak również cukrzycy typu 2. I liczne badania wykazują, że berberyna zmniejsza właśnie insulinooporność, wpływa na biomarkery cukrzycy typu 2, takie jak glukoza bądź hemoglobina glikowana. Inulina. Inulina jest to wielocukier o licznym działaniu prozdrowotnym, występuje naturalnie w kłączach cykorii, mniszka lekarskiego czy topinamburu i wpływa ona pozytywnie właśnie na regulację gospodarki węglowodanowej organizmu. Ponieważ zawiera ona bardzo dużo błonnika rozpuszczalnego i spowalnia wchłanianie cukru z pożywienia do krwi, co za tym idzie obniża indeks glikemiczny spożytego pokarmu. Jest jej stosowanie naprawdę bardzo korzystne dla diabetyków. Ma ona szerokie zastosowanie, ponieważ jest ona również prebiotykiem, czyli wpływa na florę bakteryjną w jelitach. Morwa biała. Dokładnie jej liście bogate są w składniki sprzyjające utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi. Znajdziecie na rynku herbatki, które w swoim składzie właśnie zawierają morwę białą, a więc będziemy pić sobie te herbatki po to, żeby opóźnić rozkładanie przyjmowanych w pożywieniu węglowodanów złożonych, skrobi czy sacharozy na cukry proste, co sprawia, że poziom cukru we krwi nie wzrasta tak gwałtownie. Mniszek lekarski. Mniszek lekarski jest skarbnicą różnych cennych witamin czy pierwiastków śladowych, takich jak na przykład witamina C, witamina D, witamina A, witaminy z grupy B, potas, magnez, krzem czy żelazo. Ale mniszek lekarski posiada również w swoim składzie inulinę. O inulinie powiedziałam Wam już wcześniej, jakie szerokie jej jest zastosowanie, zarówno w obniżeniu cukru we krwi, jak i również w działaniu poprawiającym florę bakteryjną w jelitach. Kozieradka. Kozieradka pomaga również obniżyć poziom cukru we krwi, ponieważ nasiona tej kozieradki są pełnowartościowym źródłem rozpuszczalnego błonnika. Pamiętajcie jednak, że jeżeli przyjmujecie już leki obniżające poziom glukozy we krwi, bo macie cukrzycę czy insulinooporność, to warto zastanowić się wspólnie z lekarzem, czy zioła bądź suplementy również możecie dodać w terapii, w której już stosujecie dane leki. Jeżeli natomiast jesteście na początku tej drogi
i macie wysoki poziom cukru, bądź średni poziom cukru, bądź wahania cukru we krwi, zaczynacie stosować dietę, wprowadzacie aktywność fizyczną, regularność posiłków, to wtedy możecie przemyśleć, aby zacząć stosować zioła, bądź również suplementacje, które będą wpływały na obniżenie cukru we krwi. I dzięki temu po stosowaniu tego typu produktów, jak również diety o niskiej zawartości węglowodanów prostych, możecie sprawdzić i porównać wyniki z krwi i podjąć decyzję wspólnie z lekarzem, czy zostajecie przy suplementacji, ziołach i diecie, bo poprawiły się te wyniki, czy jednak wprowadzamy leki, oczywiście zostając przy diecie i aktywności fizycznej. Bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli uważacie, że informacje, które dzisiaj tutaj pozyskaliście, są cenne, warte uwagi, bądź może się komuś przydadzą, to udostępniajcie ten odcinek. Bardzo dziękuję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale Butik Diet. Do zobaczenia.